Dzień dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Normar i zaprezentuję wam dzisiaj 10 najlepszych moim zdaniem modyfikacji do gry Satisfactory 1.0. Zaczniemy oczywiście od najsłabszych moim zdaniem, chociaż i tak bardzo dobrych, bo znalazły się na liście modyfikacji oczywiście. I pierwszą z tych modyfikacji będzie tak zwany Top-Down View. Jest to modyfikacja, która jak widzicie za pomocą F8 możemy sobie zmienić wygląd na po prostu spojrzenie od góry. Oczywiście możemy wszystko budować w ten sposób. Możemy ładnie wszystko tutaj łączyć. Możemy tak naprawdę robić dzięki temu wszystko i ta modyfikacja naprawdę się bardzo przydaje, jeżeli chcemy robić coś, powiedzmy, tak jak tutaj chociażby, konkretnie połączenia na jednej płaszczyźnie. Wtedy ta modyfikacja działa najlepiej. Nie jest ona oczywiście jakoś taka, wiecie, super mocna, ale generalnie na pewno nam przyspieszy troszeczkę działanie, ponieważ jak widzicie możemy bardzo szybko się przełączać między tymi wszystkimi miejscami. Nie muszę tak jak tutaj latać chociażby między tymi rzeczami tak o. Mogę sobie po prostu kliknąć kulturalnie F8 i po prostu sobie zmienić to, na co konkretnie patrzę. Drugą modyfikacją na tej liście jest tak zwany Power Checker. Jest to modyfikacja, która w ten oto sposób możemy sobie wziąć po prostu, zbudować. Jest ona generalnie dostępna w ten oto sposób. Jak wejdziemy sobie w energię, to możemy sobie tutaj znaleźć Power Checker. Jest to panel, który daje nam dokładną informację na temat generowanej przez nas energii, storage'a na tą energię i zużycia. Gdzie zużycie to w tym wypadku akurat jest sortowane od najmniejszego do największego, czyli tutaj w przypadku mamy jakiś tam konstruktor, który sobie zużywa 0,9 MW. A na samym końcu mamy na przykład akcelerator cząstek, w moim przypadku, który zużywa tych watów 3749,7. W ten sposób oto możemy sobie zobaczyć, tak samo tutaj w czasie rzeczywistym, maksymalną tutaj oto zmieniającą się pojemność naszej baterii, zużycie, które oczywiście skacze, maksymalne pojemności naszych akumulatorów, ewentualny czas, w którym się one zostaną one naładowane. I tak to właśnie wygląda. To pokazuje bardzo fajnie, ile nam zostaje zapasu energii, bo normalnie wiecie, jak ja sobie kliknę tutaj, nam pokazuje produkcję, pokazuje wydajność, pokazuje zużycie, ale nie pokazuje nam różnicy z tego. No a tutaj akurat dodatkowo nam pokazuje zużycie, także moim zdaniem przy budowie takich typowych, wiecie, rzeczy jest to bardzo fajna opcja, chociażby na przykład, żeby zobaczyć sobie ile generatorów mamy, bo to też jest kwestia nawet niekoniecznie ile one generują prądu, ale ile ich mamy wybudowanych. Tak jak na przykład w moim przypadku mamy 167 generatorów paliwowych w jednym układzie i jeden jakiś taki pozostały, który po prostu generuje inny układ, inny jakby zegar ma. Także to jest bardzo przydatna modyfikacja moim zdaniem. Nie jest ona oczywiście tak samo tak przydatna jak kolejne, które się pojawią na tej liście, ale to już jest całkiem przyjemna rzecz. Także to był właśnie miejsce 9, czyli Power Checker. Na miejscu 10 mamy coś, co nazywa się Remote Hub Terminal. Jest to modyfikacja, która pozwala nam z każdego miejsca na mapie dostać się do naszego terminala. Terminala od oczywiście domu. Wielokrotnie miałem w tej grze takie sytuacje, że powiedzmy chciałem sobie jakieś rzeczy powrzucać do rzeczy do odblokowania, ale przykładowo byłem na przykład, nie wiem, daleko od domu, a mi się nie chciało za bardzo do niego wracać, ponieważ nie miałem za bardzo innego powodu, a chciałem sobie coś odblokować. I na tą właśnie, że tak powiem, na ten problem przychodzi właśnie Remote Hub Terminal. Oczywiście jest on do wybudowania z kategorii specjalnych, nie jest on super drogi, można go stawiać gdziekolwiek, nie potrzebuje zasilania. Jedna z też takich bardziej oszczędzających czas modyfikacji w grze. Także bardzo, bardzo polecam, żeby skorzystać z tego moda. Kolejnym modem, który jak możecie tu bardzo ładnie zobaczyć sobie, jest mod, który nazywa się Container Screens and More. Jest to modyfikacja, która daje nam coś takiego. Tutaj możecie sobie dokładnie zobaczyć, jakie mamy, powiedzmy, zamontowane zarówno wpływy, powiedzmy, i wyjścia.
Przykładowo, jeżeli tu mamy sobie taką produkcję rafinerii, która produkuje 57,6 i obecnie jest zapchana, to chodzi o to, że tutaj to idzie taśmociągiem klasy 4, co powoduje, że w tej kategorii tu mamy 460. Zużycie natomiast wynosi, jest, że tak powiem, ujemne po prostu. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to jest bazowo wbudowane w każdy magazyn. Jeżeli sobie postawię jakikolwiek kontener, może być nawet taki, to w momencie zbudowania nie ma jakby nic. Natomiast jeżeli ja powiedzmy tego magazynu wrzucę sobie chociażby odłamek mocy, to w tym momencie to pojawia się automatycznie i liczy mi, ile tego odłamku mocy mam w porównaniu do wielkości całego kontenera. W tym przypadku widzicie, wyliczyło, że maksymalnie by się zmieściło tutaj 2400 odłamków mocy, a mam tylko 8, więc w zaokrągleniu to jest 0% zapełnienia. Tutaj na przykład to jest 100% zapełnienia. Tak to właśnie wygląda. Jak to oczywiście wezmę, to sobie na chwilę będzie się trzymać, a po chwili powinno albo zniknąć, albo po prostu się wyzerować. O, właśnie tak jak w tym przypadku. Po prostu się wyzerowało. Jak usunę sobie to też to po jakimś czasie powinno samo z siebie zniknąć w ogóle, nie będę musiał tego usuwać. To bardzo ciekawa sytuacja. Ale to jest właśnie to. Jeżeli macie bardzo dużo magazynów i męczą was te zwykłe po prostu jakieś tam wyświetlacze, które możecie stawiać, a ten przy okazji daje wam jeszcze możliwość postawienia wyświetlacza wszędzie. Na przykład jak widzicie tutaj, mogę sobie wyświetlacz postawić w tym miejscu, tutaj też. Normalnie jest to niemożliwe, ale w tym wypadku możemy coś takiego zrobić. To się zaktualizuje, chociaż nie wiem, czy akurat tu się zaktualizuje. Też działa, proszę bardzo. Tego nie potrzeba. Bardzo fajnie to pokazuje, co prawda w obecnym układzie pewnie ma to problemy z obliczeniem, bardzo możliwe, bo wszystko stoi w miejscu. Jest zablokowane, bo jest zapchane. Możliwe, że jakbym to odblokował, to w tym momencie troszeczkę by się ogarnęła produkcja. W sensie przeliczanie tego wszystkiego. Tak jest. Mamy w miarę to działające, oczywiście, no przez to, że to jest na chwilę postawione, to na razie to nie ma pełnych informacji, bo jest, prawda, to bierze informacje na podstawie statystyki z tego i się aktualizuje się razem z tym. Także im bardziej tutaj to wtedy będzie wzrastało. Na razie po prostu to pokazuje takie wartości niekoniecznie przydatne, ale to dlatego, że to stoi. Także tak to właśnie wygląda. Bardzo fajny mod, bardzo przydatny, bardzo moim zdaniem dużo wprowadza, jeżeli chodzi o ułatwienie organizacji. No i przede wszystkim działa automatycznie na każdy rodzaj kontenerów po prostu. Postawimy kontener, a od razu się robi informacja, co w nim zawieramy. Jeżeli jest połączone jak tutaj, bo tu mam na przykład biopaliwo, mamy jakieś tam liście i mam biomasę, no to w tym momencie po prostu nam nie pokazuje informacji, nie? Pokazuje nam, że jest powiedzmy 7 na 12 na 24 miejsca zajęte, ale nie pokazuje nam, ile teoretycznie miejsca jeszcze pozostało, no bo są różne typy produktów. Także to był Container Screens and More. Kolejnym modem, który mam do zaprezentowania, jest mod, który nazywa się Fluid Sync. To jest jak gdyby część innego moda. Nie daję go do tej listy, ponieważ mimo, że wyglądają te rzeczy fajnie i moim zdaniem są fajne, szczególnie dla ludzi, którzy uwielbiają budować w tej grze i planować jakieś tam budowle, to te na pewno rury będą super. Natomiast ja z nich nie korzystam, ja jestem po prostu raczej osobą, która buduje tylko i wyłącznie pod efektywność, więc to jest w formie ciekawostki, ale to już jest w formie miejsca 6. Mianowicie tak, mamy przede wszystkim, no to jest też część tego moda. Pipe Junction, 6. Jest to samo, co zwykłe tak naprawdę skrzyżowanie, z tym, że ma jeszcze wejście od góry i od dołu. Jak widzicie. To jest moim zdaniem jedna z bardziej przydatnych rzeczy i dziwię się, że w grze twórcy takiej rzeczy nie dodali, ale najważniejszą rzeczą jest połączenie typu Fluid Sync. Fluid Sync działa oczywiście dokładnie tak samo jak zwykła niszczarka Awesome, z tym, że przyjmuje płyny, tylko że nie daje nam żetonów, to jest taka różnica. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie przykładowo rurę i tą rurę sobie zrobimy coś takiego. Mamy rurę, powiedzmy może, żeby ta rura była normalnie równo. Mamy sobie rurę. Tak jest, możemy sobie postawić na przykład zwykły zbiorniczek. Zwykły zbiorniczek sobie postawimy.
Jest fajnie. I tak, teoretycznie byśmy doprowadzali wodę stąd tutaj. No a woda niekoniecznie może być jakakolwiek ciecz. Jeżeli ten zbiornik się zapcha, no to znaczy generalnie tak, no jeżeli jest taki układ, no to po prostu woda będzie wlatywała, czy tam jakakolwiek ciecz do fluid sinka. No i będzie po prostu znikała. I tyle. Natomiast, jeżeli my weźmiemy sobie po prostu, załóżmy, chcemy wykorzystać część wody, a nie chcemy jej w 100% wywalać, to w tym momencie przychodzi nam na ratunek i również jedna rzecz z tego moda, mianowicie Overflow Valve. Overflow Valve jest to taki oto, proszę bardzo, taka oto rzecz, która powoduje, że jeżeli ten oto zbiorniczek, bo Overflow Valve musi być zamontowany za zbiornikiem. Jeżeli zbiornik ten zostanie zamknięty w 100%, to odpali się po prostu zawór i przepuści nam wodę do jakiegoś punktu, a w tym przypadku do naszego fluid sinka. Jest to bardzo przydatny mod? Oczywiście tak. To nie jest moim zdaniem również mod, który jakkolwiek powoduje, że gra jest dużo łatwiejsza. Dlaczego? No bo każdą ciecz tak naprawdę w tej grze możemy po prostu, wiecie, zapakować i wywalić do niszczarki. Ten mod jedyne co robi, to po prostu nam przyspiesza cały proces. Żeby zamiast żeby nie marnować czasu na te wszystkie pakowanie tych płynów czy coś, po prostu usuwamy je w formie ciekłej. Dlatego trafił na miejsce 6. Kolejną modyfikacją, czyli modyfikacją 5, jest modyfikacja, która nazywa się Progressive Blueprint. Tu już wchodzimy w modyfikacje bardzo, ale to bardzo przydatne. Progressive Blueprint dodaje, jak to widzicie, nowe wersje schematów. Tak jak normalnie schematy, powiedzmy, mamy maksymalnie tam, załóżmy 40 metrów na 40 na 40. Jeszcze jest klasa trzecia, która jest troszeczkę większa, ale nie jakoś super dużo. I w tym przypadku na przykład się pojawia coś, co się nazywa Blueprint X8, który na przykład ma 64 na 64 na 64. Wygląda on tak. Nie będę go stawiał, co prawda, ale to już jest naprawdę dużo, nie? To już jest sporo, to już jest gigantyczne. I naprawdę w tym można budować bardzo wiele rzeczy. I świetnie się sprawdza chociażby przy wypadku projektowania wielkich generatorów, wielkich elektrowni, szczególnie na paliwo. Możemy sobie po prostu robić całe piętro na jednym tym blueprincie i po prostu postawić to naraz. Działa to idealnie, testowałem. Cała moja tak naprawdę elektrownia była robiona później przy pomocy tego oto blueprinta. Ale mamy jeszcze do czynienia z czymś jak Blueprint X1. Malutki taki nie wiem po co komu by coś takiego było, ale może być. Dwójeczka, no to wiadomo, że dwójka troszeczkę większa, ale dalej nie jakoś super duże. Trójka jest chyba dosłownie taka sama jak zwykły. Nie, troszeczkę jest nawet mniejsza jeszcze. Ona jest po prostu na 3. Tak jest. Ale to jest jeszcze interesujące jak Tall Blueprint. Ten oto ma szerokość i długość taką samą jak kreator schematów klasy pierwszej, ale jest niesamowicie wręcz wysoki. Dzięki czemu teoretycznie możemy zmieścić tutaj nie rzeczy na szerokość, ale na wysokość. Chociaż szczerze powiedziawszy nie jestem pewny, czy ta oto 8 nie jest wyższa. Wydaje mi się, że są bardzo porównywalne właściwie. I preferowałbym korzystanie z tego blueprintu. Także to było moim zdaniem miejsce 5. Miejsce 4 na naszej liście nazywa się Daisy Chain Everything. Jest to jeden z moich chyba ulubionych modów, jakie można pobrać. Jest to mod, który pozwala nam po prostu podpinać maszynę do innej maszyny. Następnie możemy sobie powiedzmy wyprowadzić jakieś tam linię zasilania. Jeżeli bym tutaj dostarczył prąd, to automatycznie wszystkie te 4 maszyny by były zasilone. Bardzo mi tego brakuje w zwykłej grze, bo dopinanie tego powiedzmy wszystkiego do zwykłych takich wiecie, tutaj pyk, pyk, po kolei do jakichś tych różnego rodzaju maszyn czasami
dużo czasu zajmuje i można się w tym, powiedzmy, pogubić. Ale przede wszystkim jest po prostu nużące. Ten mod naprawia to. Ten mod pozwala nam łączyć szeregowo wszystkie maszyny i najzwyczajniej w świecie oszczędzi nam czas, szczególnie jeżeli budujemy tych maszyn na przykład 100, czy 100, nie wiem, 200, 100, różnie. Zwyczajnie jest to po prostu bardzo duży oszczędny, no tak naprawdę mod, który oszczędza nam czas. I tyle. Także dlatego trafia na miejsce 4, bo jest bardzo użyteczny. Miejsce 3 na naszej liście nazywa się Infinite Nudge. Co powoduje ten mod? Przede wszystkim, jeżeli weźmiemy sobie na przykład takiego blendera, tak dla przykładu, i powiedzmy chcielibyśmy go przesunąć. Klikamy oczywiście standardowo, jak w zwykłej grze. I w zwykłej grze mamy ograniczenie. Powiedzmy, przesuniemy go gdzieś o tyle i tu byłby gdzieś koniec. Na Infinite Nudge'u możemy go przesuwać ile chcemy, w jakąkolwiek stronę chcemy. Możemy dodatkowo leciutko go przesuwać. Troszeczkę bardziej, ale dalej lekko, zwyczajnie. Możemy go rotować standardowo. Niektóre rzeczy się nie da bazowo rotować, a tutaj możemy to robić. Możemy nawet podwyższyć te rzeczy, jeżeli coś źle postawimy, powiedzmy. Na przykład, najczęściej to się przydaje w przypadku rozdzielaczy taśmociągu. Jeżeli chodzi o rozdzielacz taśmociągu, czasami jest tak, że mamy jakąś rzecz zbudowaną na podwyższeniu i nie chce nam się budować fundamentu dodatkowego, żeby postawić jeden rozdzielacz. Możemy sobie go powiedzmy, połączyć, załóżmy. Taka sytuacja. Mamy sobie, na dwójce na przykład fundamencik. Tak jest. Mamy na przykład fundamencik tak, mamy konstruktor, powiedzmy. I my byśmy chcieli połączyć to w ten sposób. Załóżmy. No i cóż, no i wiadomo, że jeżeli zrobimy coś takiego, no to jest niżej, nie? Musielibyśmy budować też tutaj fundament, żeby było, w ogóle to jest też krzywe, na to wychodzi. Ale z tym modem możemy zrobić na przykład coś takiego. Pyk. W tym momencie przytrzymałem Ctrl i przesunąłem leciutko, bo zwykle przesunięcie wygląda w ten sposób. Z Altem wygląda w ten sposób, troszeczkę bardziej. A z Ctrlem możemy sobie kulturalnie, powolutku przesunąć wszystko. I teraz możemy sobie na przykład podnieść po prostu na ten sam poziom. Tu akurat jest jakiś tam problem z nierównością, nie wiem dlaczego akurat. Możliwe, że po prostu jest w powietrzu. Czasami to działa dużo lepiej. W tym wypadku akurat wykryło, że jest chyba w powietrzu po prostu nasza konstrukcja i tyle. Tak jest. Po prostu wykrywa, że jest konstrukcja w powietrzu. Zazwyczaj jednak to działa jeszcze lepiej. No i cóż, no zresztą na przykład widzicie, no Montero możemy sobie po prostu, wiecie, w powietrzu postawić tego. Mogę sobie go podnieść, postawić i on sobie będzie wisiać. I nóżek nie dostawi, proszę bardzo. A jeszcze jest oczywiście inna opcja. Przepraszam, nie tak? Możemy oczywiście jeszcze zrobić coś takiego. To jest w ogóle, nie wiem na co to komu, ale można. Możemy sobie na przykład Monter postawić w ten sposób. Albo z shiftem możemy sobie lewym shiftem właściwie, tutaj teraz trzymam lewy shift, z prawym shiftem możemy sobie zrobić coś takiego. Możemy sobie zamontować Monter do góry nogami. Proszę bardzo. Jak to woli. Może być tak. Można mieć dosłownie, nawet patrzcie. Tutaj byłby fundament. Można mieć montery z dwóch stron zamontowane, od góry i od dołu. Przydatne. Ja nie korzystałem z tego, ale przydatne. No i druga sprawa oczywiście, możemy sobie zmniejszać. Coś takiego. Może być taki mikromonterek, bardzo malutki. A może być taki gigantyczny. Proszę bardzo. Ogromny monter. Może niektórym się to przyda, jeżeli na przykład chodzi o budowanie jakichś konkretnych, wiecie, małych konstrukcji, bardziej skompresowanych. Polecam. Ja nie korzystałem akurat z powiększania ani z obracania, ale jestem pewny, że znajdą się gracze, którzy skorzystają z tej opcji. To było miejsce 3. Miejsce drugie. Miejsce drugie na naszej liście, które nazywa się ZUP. Czy w polskiej wersji prawdopodobnie po prostu by się to nazywało jako siup. ZUP to jest określenie tylko i wyłącznie z angielskiej wersji gry, który tu jest tłumaczone jako siup. Normalnie możemy robić coś takiego. I w tej grze, powiedzmy, możemy zrobić dosłownie tak. I to jest limit. A na zupie, który nazywa się w ogóle Infinity, chyba zup, coś w tym stylu, możemy zrobić sobie pyk, pyk. Możemy sobie normalnie stawiać płaski po prostu świat, czy bardziej, no nie świat, tylko po prostu fundament. Nie mamy po prostu ograniczeń. Jest to oczywiście dostępne w
mamie. Pojawia się tutaj taka opcja, która nazywa się Infinite Zoop. Ona ma kilka procesów. 15 to jest odległość 15 po prostu. 20 to wiadomo, 30, 40, 55. Tu jest 80. Mogę sobie to odblokować, tak przy okazji jak jestem na odcinku, to sobie to odblokuję. Czemu by nie? Wejdziemy sobie coś takiego, pyk, pyk. Oczywiście troszeczkę to trwa, nie wiem dlaczego akurat, ale może być. I w tym oto miejscu, jeżeli już odblokujemy naszego Zoopsa, 80 Zoops, to w tym miejscu będziemy mieć już, jak nazwa wskazuje, po prostu nieskończoność. I nie działa to tylko i wyłącznie na budowanie w ten sposób. Przykładowo, możemy sobie zrobić coś takiego. Patrzcie to. Możemy sobie na przykład, powiedzmy, załóżmy, że mamy, zmieniamy sobie teraz na odwrotnie, tak to muszę zrobić, tak jest. I w tym momencie możemy zrobić coś takiego. Zepsuło się akurat, no trudno. Widać, że ma pewne problemy. Czasami można było to budować, wiecie, troszeczkę jeszcze inaczej. Na przykład właśnie tak jak mówię, zrobię coś takiego i się czasami przeklikuje źle. To jest właśnie ten problem, jaki tu mam. O to mi chodziło po prostu. Mamy taki oto bloczek, który możemy sobie postawić w różnych miejscach. Da się to zrobić dzięki temu, tej modyfikacji po prostu. I tak jak mówię, tutaj byłby ewentualnie ostatni nieskończony. Mogę dać do badania, bo czemu by nie? Moim zdaniem jest to jeden z chyba z najlepszych właśnie modyfikacji, dlatego jest na miejscu drugim. Popatrzcie, co ja mogę zrobić. Nie muszę budować już jakichś takich prostych linii, mogę zrobić coś takiego, Nie muszę do wszystkiego robić schematów. Mogę zrobić coś takiego, jeszcze w połączeniu w ogóle z tym modem, z tym nieskończonym po prostu dostosowaniem, mogę sobie to przebudować wszędzie. Mogę sobie to odsunąć, przysunąć. Mogę sobie to tak naprawdę, nie wiem, podnieść, opuścić, wszystko mogę z tym zrobić. Te dwie modyfikacje, czyli Infinite Nudge i Infinite Zoop, to są moim zdaniem najlepsze modyfikacje do zwykłej gry Satisfactory. Bo co one wam zmieniają? Zmieniają wam po prostu to, że jest szybciej i przyjemniej. W żaden sposób gry nie ułatwiają i na tym się zresztą właśnie skupiałem, żeby takie modyfikacje znaleźć. Ale creme de la creme, najlepsza moim zdaniem modyfikacja do Satisfactory, jaka wyszła do tej pory. Modyfikacja, która tak bardzo przyspiesza wszelkie procesy konstrukcyjne i procesy tak naprawdę logistyczne planowania. To jest modyfikacja, która nazywa się Efficiency Checker. Efficiency Checker to jest taki oto malutki po prostu, takie malutkie urządzenie. Robi się je z takich oto składników, po prostu z 10 skanerów obiektów, z 5 komputerów, szybkowodów i jakichś tutaj ograniczników SI. Nie jest to drogie, w ogóle nie jest to drogie. Komputery są troszeczkę trudniejsze, ale przecież komputer można znaleźć na świecie. Można naprawdę Efficiency Checker odblokować bardzo wcześnie. Jeszcze wam pokażę oczywiście, gdzie to się odblokowuje. No właśnie, w hubie. Efficiency Checker jest do odblokowania w hubie dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to on był do odblokowania w czwórce? Tak jest, w czwórce. Ale tu są oczywiście tylko i wyłącznie budowle. One działają tak samo jak to, ale trzeba je skonstruować, ewentualnie przesuwać. One są mniej użyteczne. A Efficiency Checker, ten główny do odblokowania, jest w poziomie 5. I tutaj już mamy Hand Toola. No i dobra, jak to działa? Bo to tam kij, że to wiecie, jest do odblokowania, ale jak to działa? Podlatujemy sobie do to miejsce. Klikamy sobie lewy przycisk myszy i patrzymy, jakie jest, i pokazuje nam idealnie, jakie jest produkcja, jakie jest maksymalna przepustowość rury, przykładowo w tym akurat, z tej akurat sytuacji, jakie jest wymagane zużycie. Mogę tak kliknąć na wszystko. Widzicie, produkcja 480, maksymalna przepustowość 300, zużycie 720. Tutaj jeszcze inaczej pokazuje. W tym na przykład w tym wypadku pokazuje nam przy produkcji pierników. Produkcja 120, zużycie 100, przepustowość 120. Tutaj tak samo mamy produkcję 60, zużycie 40. Moim zdaniem ten mod jest najlepszym modem w Satisfactory do gry normalnej. On tak bardzo wam ułatwia wszelkiego rodzaju procesy, wszelkiego rodzaju przeliczenia.
Patrz, klikam sobie tutaj i wiem na przykład, że przykładowo 30 rudy żelaza, którą z tych 270, które produkuję, 30 na przykład jest mi niepotrzebne. Mogę sobie na przykład wyciąć z produkcji 30 rudy żelaza. Chociażby, bo mi jest ona niepotrzebna. Tutaj na przykład tak samo pokazuje. Na przykład wejdę sobie w przypadku, tutaj jest trochę ciężko, bo tu mamy to strasznie skompresowane, ale tutaj na przykład, o, tak samo pokazuje, bo to jest ten sam układ akurat w tym wypadku. Tutaj widzicie, że dalej jest tego więcej. Jeżeli na przykład chodzi tutaj o produkcję tego. Tutaj akurat ma produkcję do robienia inteligentnego poszycia. 4 na 4. Jeżeli jest idealnie, to świeci się na zielono. Tak to działa. To również nam niesamowicie pokazuje. Przykładowo, mamy sytuację, że mamy taśmociąg. Taśmociąg poziomu pierwszego na przykład. Tak mamy, powiedzmy, taśmociąg poziomu 5. I tak samo tutaj mamy taśmociąg poziomu, powiedzmy, 5. Jeżeli wejdziemy sobie Efficiency Checker, to pokazuje nam, że mamy ograniczony przepływ do 60 metrów sześciennych na minutę. W wypadku metrów sześciennych, ale chodzi o jednostki generalnie. Dlaczego? Ponieważ to wykrywa nam całą jedną drogę, a w tym wypadku to jest element spowalniający. Jeżeli sobie na przykład wymienimy to na 4 na przykład, to zwiększa się nam do 480. Liczy się to nam w czasie rzeczywistym. Proszę bardzo. Jest to tak przydatny mod, że aż po prostu, no, szkoda słów, żeby to opisać. Naprawdę. No, teraz będzie brzydko, ale trudno. W przypadku budowań bardzo zaawansowanych produkcji, taki mod, który pozwala nam w czasie rzeczywistym zobaczyć przepustowość produkcji, którą skonstruowaliśmy, jest po prostu modem, bez którego ciężko się naprawdę buduje. Wielokrotnie na planowanie, w moich poprzednich odcinkach również, poświęcałem bardzo dużo czasu. I często wyglądało to w ten sposób, że budowanie trwało, powiedzmy, nie wiem, 20-30 minut, a planowanie zajmowało 1,5 godziny. Bo nie mogłem się czegoś tam doliczyć. W tym wypadku buduję sobie po prostu, że tak powiem, od tyłu. Buduję sobie ostateczny element na przykład. Buduję sobie, liczę sobie, ile ono musi zużywać. I po kolei mi gra mówi, czy bardziej Efficiency Checker pokazuje mi po prostu, ile mam zrobić produkcji. Na sam koniec, miejsce honorowe, to jest Equipment MK2. Po prostu jest to lepsza wersja zwyczajnego ekwipunku. Gasmask MK2 powoduje, że nie musicie używać filtrów. Powerpack MK2 powoduje, że latamy szybciej, mamy większy zasięg, ale zużywamy 500 MW. Także jest to troszeczkę, wiecie, kontrolowane. Hazmat Suit MK2 powoduje, że również nie potrzebujemy mieć żadnych filtrów. No i Blade Runners MK2 powodują, że biegamy o ciupinkę szybciej, niewiele, nieodczuwalne, ale mamy odporność na upadki. Bardzo spoko rzecz. I tak właśnie wyglądała moja lista 10 najlepszych, moim zdaniem, modyfikacji do Satisfactory 1.0, jeżeli myślimy o grze najbardziej zbliżonej do Vanilli, czyli modów, które nie zmieniają craftingu, które nie zmieniają receptur, a które jedynie po prostu przyspieszają niektóre nudne, żmudne procesy. Takie jak, no zresztą chociażby właśnie ten Efficiency Checker. Jeżeli odcinek Wam się oczywiście podobał i na przykład chcielibyście, abym zrobił poradnik, jak zainstalować mody do tej gry, napiszcie w komentarzach, a na ten moment dziękuję Wam za oglądanie i życzę przyjemnej gry w Satisfactory. Cześć!